Zmieścisz się? Nie wiem. Myślę, że się zmieszczę. Mało wygodnie, ale jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku. Naszej portugalskiej przygody. Tak jest. Chcieliśmy się pochwalić, że mamy te takie typowe portugalskie koraliki w wejściu do domu. Niby one mają działać, żeby muchy nie wpadały, ale u nas na razie to się nie sprawdza chyba. No dobrze, co w dzisiejszym odcinku? Tak. W dzisiejszym odcinku akcja pszczoły. Później Ciąg dalszy opowieści o fotowoltaice, bo to jest temat, który się nie kończy i myślę, że jeszcze przez 1-2 odcinki na pewno ten temat będzie aktualny. jako że tego materiału z ostatnich dni wyszło bardzo, bardzo dużo, to ten odcinek będzie podzielony na dwie części. Tak, będzie to odcinek w 2 częściach, będzie trochę gadaniny, trochę kwestii technicznych, ale opowiemy również o tym, że nie tylko samą pracą człowiek żyje, więc czasem gdzieś wyjeżdżamy. O zmaganiach Marlenki ze słomą kukurydzianą. Tak, Opowiemy. która się już na szczęście ta gehenna skończyła. I co jeszcze? No i zaczęliśmy chodzić na lekcje portugalskiego. Tak, to też. I coś jeszcze chyba było. Jak będzie, to będzie. To zobaczycie w odcinku. Tak jest. Zapraszamy. Zapraszamy. Okazuje się, że w Portugalii wszystko idzie swoim własnym rytmem i nie spodziewaliśmy się, że tak szybko staniemy się posiadaczami pierwszej pszczelej rodziny. Znajomi z sąsiedniej wioski poinformowali nas, że na ich drzewie jest rójka i że nie bardzo wiedzą, co z nią zrobić. Mieliśmy już przezornie kupiony jeden mały ul, więc udaliśmy się pilnie na pomoc. Znalezienie matki wcale nie jest taką łatwą sprawą. A dopiero umieszczenie matki w ulu gwarantuje to, że cały rój pójdzie tam razem z nią. Wrażeń podczas łapania rójki było co niemiara. Nie obyło się również bez kilku urządleń, na szczęście bezpiecznych. A nie chciałbyś, żebym ja trzymała na przykład ul na dole? I ty byś strząknął to? Ale nie masz stroju, kochani. Ale jestem dziewczyną pszczelarza. Możesz być dziewczyną pszczelarza, ale Ale czy pszczoły to wiedzą? To jest czy pytanie. pszczoły tak dokładnie to wiedzą? Nie jesteś dziewczyną pszczelarza. Wydaje mi się, że się udało, bo tutaj się w końcu to w dalszym ciągu nie mogę jej znaleźć.
Gdy Bartek był już pewien, że królowa jest w ulu, wiedzieliśmy, że rój zostanie przy niej. Wystarczyło tylko dać im czas, aby schowały się do ula i wieczorem można było je bezpiecznie zabrać do nowego miejsca. No nic, będziemy nagrywać na czerwonym świetle, bo pszczółki przyjechały już dzisiaj do swojego nowego domku, do lokalizacji ostatecznej. Tak, jest godzina 21, tak. Jak widzicie, one wychodzą po to, żeby sprawdzić, co się dzieje. No ale że tu się nic pewnie wielkiego nie wydarzy, to są spokojne. Nie ma powodu do alarmu. Jak człowiek nie ma narzędzi do tego, żeby sobie teren porównać, w sensie wyrównać i oznaczyć, jak wszystko powinno iść, to później robi coś takiego, że buduje konstrukcję, domu wychodzi ładne, prawie metr nad ziemią, no ale że jest to górka, to ten metr nad ziemią nagle sprowadza się do tego, że tu trzeba wziąć koparkę i wyrównać teren, bo panele będą leżały pod ziemią. No i tak też właśnie się tu dzieje. Tu trzeba koparką trzeba było zjechać trochę, bo się beleczki zaczęły pokazywać, poprzeczki zaczęły być w ziemi. To jeszcze jest w miarę ok, a tu już no i zostały jeszcze 3-4, bo tam jeszcze jedno do zrobienia. No to trzeba zapalić sprzęta i jeszcze porównać. Tak. Tak, żeby nie było, ja nigdy nie miałem żadnego kursu na koparkę, nie jestem panem koparkowym. Kupiliśmy tą koparkę i uczę się, że tak powiem, szyć ją na bieżąco. Więc wszelkiego rodzaju uwagi odnośnie mojego stylu pracy na koparce są nie na miejscu. Znaczy może są i na miejscu, ale nie przejmuję się nimi, bo to jest tylko zabawa, ja na tym nie zarabiam. A co dalej robimy? No ja tutaj muszę, jak widać, troszkę podrównałem. Tutaj, jeszcze muszę zamocować jeden przedni, jeden tylny, mniej więcej gdzieś tu, gdzie jest ten biały. I teraz jeszcze domontować trzy takie poprzeczne, żeby zobaczyć, gdzie to wszystko umieścić. Tu już mam pomalowane wszystko. I co? No i akurat mi się kamera rozładowuje, więc na razie was tak zostawiam.
U nas to jest tak, że jak się zapomni baterii stąd, to trzeba iść najpierw tam do domku. Czekaj, gdzie on jest? Tam do domku. Trzeba iść po klucz, żeby z tego domu wziąć baterię i tu przyjść. Więc to tak właśnie to wygląda. A co do dalszych prac, no to nie wygląda to za dobrze. To się coraz niżej robi. Więc chyba odpalę jeszcze raz koparkę i co? Znaczy tu już szpadlem podrównam troszkę, bo tu już będą panele. Ale no tak to zostało mi jeszcze do zrobienia. To no nic, zobaczymy jak to wyjdzie. Dzisiaj jest przyjemnie, bo jest tylko 20 stopni. Jest wiaterek, chmurki, jak widzicie. Fajnie się pracuje. A teraz wam powiem, dlaczego skręcam, a nie spawam tą konstrukcję. No mianowicie dlatego, że założyłem sobie zbyt optymistycznie, że agregat, który dostaliśmy, pociągnie moją spawarkę. Małą inwentorową spawarkę. No, jakież było moje zdziwienie, jak nie pociągnął. No i trzeba było coś na szybko wymyślić. Więc doszedłem do wniosku, że obejrzę jakieś inspiracje na YouTubie. No i zobaczyłem gościa, który wykonał podobną konstrukcję jak ja, tylko że większą, bo on ułożył tam panele w 2 rzędach, ja będę układał w jednym, bo nasze panele są duże, mają 2 metry, więc jakbym sobie taką konstrukcję na 4 metry miał zrobić, to nie wiem, kto by je tam mył. No ale dobra. No i doszedłem do wniosku, że to poskręcam. No i teraz skręcam. A dlaczego koparka? No bo to jest wszystko na takiej górce. I ta górka ma taki kształt. Między innymi oprócz tego, że jest to zbocze, to jeszcze ma taki kształt. No i żeby to wszystko zrobić ładnie, prosto, no to pewnie trzeba by mieć niwelator, jakieś inne rzeczy, do tego potrzebne lasery, bajery, a ja tego nie mam, więc mam sznurek, poziomicę i też sobie radzę. A jako, że jeszcze mamy koparkę, no to trzeba było wyrównać teren, dlatego, że w pewnym momencie panele się okazały na ziemi. No ale co? Ale jakoś dajemy radę. Piotrek, chciałeś, żebym coś powiedział o panelach, to mówię o panelach, więc ta część dla Ciebie. Później jeszcze jak będę już fizycznie kładł panele, też będzie do tego. Mam nadzieję, że się to wydarzy może jeszcze w tym tygodniu. Bo jutro jedziemy na kurs portugalskiego i nas nie będzie. W piątek też, więc zostaje czwartek, sobota. No, zobaczymy. Praca pracą, ale lubimy się tak czasem zagapić na ten krajobraz, słuchać ptaków i innych odgłosów przyrody. Dzisiaj przyszły do nas w odwiedziny sąsiadki, które bardzo lubimy. Aczkolwiek jest to jakieś małe stado i mam wrażenie, że ono się urwało od jakiegoś większego stada, bo nie ma tutaj z nimi żadnego pasterza.
My co prawda naszemu sąsiadowi powiedzieliśmy, że jak najbardziej miło nam będzie, jeśli owce będą się wypasać tutaj na naszym terenie. Po pierwsze, dobrze jak nam skoszą trawkę, a po drugie one się tu kiedyś też wypasały, zanim to kupiliśmy. I jakby miło też z sąsiadem tak żyć. Natomiast dla mnie najpiękniejszym dźwiękiem jest to, jak one dzwonią dzwoneczkami. Patrzą się teraz na nas. Na was, na mnie. Są urocze. Chciałabym ich spłoszyć. Udało mi się do nich podejść troszkę bliżej. Dzień dobry paniom. Witamy serdecznie. One są zajęte żarciem trawy. I super. Bartek poszedł bawić się w pasterza, bo zależy nam, żeby owce zeszły na ten taras niżej, żeby zjadły nam trawę, która jest na granicy, czyli przy rzece. No tam jest taka świeża, zielonutka trawa. Ale ciekawa jestem, czy mu się uda zagonić. Baba poszła mu pomóc. A finalnie zeszły z naszego pola. To są jakieś owce na gigancie, absolutnie tak uważam. Nikt nie ma tutaj takiego malutkiego stada. Gdzieś się musiały dziewczyny urwać. A teraz krótki spacer po uliczkach miasteczka, w którym bywamy dość często. Często wędrując tymi uliczkami można nie spotkać naprawdę ani jednego człowieka, a architektura wprowadza w taki błogi, spokojny nastrój. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w Penamacor na kursie języka portugalskiego. No właśnie, jest przerwa. Wyszliśmy sobie na kawkę. No i wracamy, bo przerwa się powoli kończy. No niestety nie chcę wam, ja chcę wam pokazać ten kurs, ale to wiecie, nie dość, że jest darmowy, to jeszcze jest tam mnóstwo ludzi, która może nie mieć ochoty na to, żeby ich pokazywać na naszym kanale. Opowiadam o tym, że jesteśmy właśnie na kursie i nam się przerwa kończy. Tak. A kurs języka portugalskiego łatwy nie jest. Więc trzeba się wzmocnić kawą, żeby się szare komórki pootwierały, bo właśnie wracamy z kawy mocnej. Mocnej i dużej, bo ty to dostałaś dzisiaj i tak... Tak, ja dostałam takiego double shota. Ale bawimy się całkiem dobrze. Tak. Coś tam zawsze w głowie zostaje. No to co widzicie za nami to jest Penamacor. No, jeszcze tutaj wam pokażemy takie typowe uliczki. My sobie chodzimy na kawkę. Jesteśmy już na miejscu. Tam za nami nasza klasa. No i co? I 2 razy w tygodniu po 4 godziny od 9 do 13 spędzamy sobie czas w Penamacor. Jak się pani czuje po tych lekcjach wszystkich? Na razie przerabiamy alfabet, więc... Cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że nadal nie jest to mój ulubiony język, ale zaczyna się układać wszystko powoli w łepetynie. Momentami jest, że wiem, że nic nie wiem. Momentami jest śmiesznie i wesoło. Pójdzie to jakoś do przodu. Będziemy gadać po portugalsku. To jeszcze chwilę, nie? Już
powoli mówimy, no. Coraz więcej tych słów wchodzi. No tak, Damy radę. ale te zasady gramatyki są... I tak mamy szczęście, że jesteśmy Polakami i dużo dźwięków jest podobnych w portugalskim do polskiego, bo są tutaj na przykład Brytyjczycy i widzę, że gorzej im to idzie. No tam wymawianie typu szy, ży, si, ci to jest dramat. No ci to akurat nie ma w portugalskim, ale szy i te wszystkie, no też zasady gramatyczne niektóre są Tak. trudniejsze. Na przykład w angielskim nie ma odmieniony przez osoby, Nie ma. a tutaj jest. Tak jest. I końcówki wyrazów w zależności są od osoby. No wiem. No bo jak panowie łowią, to zazwyczaj łowi się coś, a nie moczy się kij. Ale to są chyba na rybek, nie? Taka. O, to. Znacie nas już trochę i wiecie, że każdą wolną chwilę staramy się przeznaczać na wycieczki i poznawanie lokalnych parków naturalnych. Tutaj znajdujemy się w parku naturalnym Serra de Malcata. Jest to rezerwat przyrody, który został utworzony, aby chronić naturalne siedlisko rysia iberyjskiego. Niestety nie było nam dane spotkać rysia iberyjskiego, ale tak to jest, jak wędruje się z psami. Ale mogliśmy do woli napawać się urodą tego miejsca, bo byliśmy tam kompletnie sami. Ale głównym celem naszej podróży był zbiornik wodny Meimoa, gdzie mogliśmy podziwiać krystalicznie czystą wodę, a nasze pieski mogły się ochłodzić. Cieszy nas tak naprawdę każda wędrówka, nie tylko po parku naturalnym, ale choćby możliwość obcowania z taką prostą przyrodą na portugalskich łąkach i polach. Kwitnąca obecnie wszędzie lawenda urzeka swoim kolorem i aromatem. Gdy już nasze głowy będą wolne od remontów, budowania konstrukcji, podłączania prądu, wody, to obiecujemy, że pojawią się odcinki, które będą tylko i wyłącznie dedykowane przyrodzie i okolicy, która nas otacza.